Cześć, witam Was na moim kanale. Prosiliście ostatnio, żebym analizował to postanowienie prezydenta zezwalające na pobyt właśnie wojsk na terytorium Rzeczypospolitej i jakie są zasady użycia przez nich na przykład siły. Zapraszam na odcinek, w którym będziemy to analizowali. Generalnie chodzi o postanowienie prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie udzielenia zgody na pobyt komponentu Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej oraz komponentu Sił Zbrojnych Kanady na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. No i co w tym postanowieniu czytamy? No generalnie to postanowienie prezydenta pozwala na właśnie pobyt wojsk obcych. Prezydent wyraził zgodę w terminie od dnia 23 lutego 2022 roku do 31 maja 2022 roku wojsk obcych Stanów Zjednoczonych Ameryki w wysokości 6500 żołnierzy i personelu cywilnego wraz z etatowym uzbrojeniem, wyposażeniem i środkami bojowymi. Po drugie, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o liczebności do 700 żołnierzy i personelu cywilnego wraz z etatowymi uzbrojeniem i wyposażeniem i środkami bojowymi. Także Kanady w wysokości do 350 żołnierzy i personelu cywilnego wraz z etatowym uzbrojeniem, wyposażeniem i środkami bojowymi w celu właśnie wzmocnienia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przez stronę wysyłającą w operacjach wojskowych przeprowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pokoju. No i teraz się pytacie, czy w ogóle prezydent mógł wydać takie postanowienie? Czy mógł wyrazić zgodę właśnie na pobyt właśnie takich właśnie żołnierzy obcych? Otóż odpowiedź tak, jak najbardziej mógł i to wynika wprost z Konstytucji. Konkretnie artykuł 117 Konstytucji przewiduje właśnie możliwość wyrażenia zgody i określenia zasad pobytu obcych wojsk na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zasady przemieszczania się przez to terytorium. I właśnie to mogła być ratyfikowana umowa międzynarodowa lub ustawy. No i faktycznie mamy taką nawet ustawę i to jeszcze z 1999 roku o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium. Zgodnie z artykułem 3a tej ustawy zgodę na pobyt wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wzmocnienia wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przez stronę wysyłającą w operacjach wojskowych przeprowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pokoju wydaje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra obrony narodowej skierowany po uzyskaniu zgody prezesa Rady Ministrów. Więc tutaj mamy jak najbardziej na podstawie artykułu 3a ustęp 1 spełnione te warunki. Dodatkowo w ustępie 2 czytamy, że w zgodzie właśnie, o której mowa w ustępie 1, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej określa cel pobytu wojsk obcych i zakres ich uprawnień, a także okoliczności mające znaczenie dla obronności Rzeczypospolitej Polskiej. No i właśnie takim celem, jakby nie patrzeć, no to może być oczywiście jak najbardziej wzmocnienia wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. To jest akurat określony cel, może być ogólny, nie jest wskazane, że to musi być jakiś cel szczegółowy. Tutaj ustawa w żaden sposób tego nie ogranicza. I czytam dodatkowo ustęp 3. Określając zakres uprawnień, o których mowa w ustępie 2, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wskazuje, które uprawnienia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej będą przysługiwać wojskom obcym w czasie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wzmocnienia wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. No i w tym postanowieniu właśnie tutaj została przewidziana właśnie możliwość użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez właśnie tychże żołnierzy, ale użycie właśnie takich środków przymusu bezpośredniego przewidzianych właśnie w przepisach prawa polskiego może nastąpić wyłącznie na terenie obiektów, obozów i innych nieruchomości, w których właśnie te wojska obce są zakwaterowane, ale także w czasie ich przemieszczania w związku z wykonywaniem zadań związanych z realizacją celów określonych w zgodzie w czasie ćwiczeń wojsk obcych. Także należy pamiętać o tym, że środków przymusu bezpośredniego żołnierze mogą korzystać tylko w ściśle określonych przypadkach, w tym między innymi bezprawnego zamachu na życie, wolność lub zdrowie uprawnionego lub innej osoby. Uprawnioną to jest oczywiście taki przykładowo żołnierz, który jest uprawniony do użycia środków przymusu bezpośredniego. Inna osoba to właśnie ten członek tego personelu cywilnego, ale także może być na przykład jakaś osoba trzecia, więc jeżeli po prostu będzie wiedział jakiegoś powiedzmy rabusia, który powiedzmy rabuje tutaj cywila, to jak najbardziej mógłby użyć takich środków przymusu bezpośredniego. Zresztą to nawet każdy obywatel mógłby zrobić de facto w ramach tak zwanej obrony koniecznej.
Dodatkowo żołnierze są upoważnieni do przeciwdziałania czynnościom zmierzających bezpośrednio do zamachu życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby, także przeciwdziałania naruszeniu porządku lub bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania bezpośredniemu zamachowi na ochraniane przez uprawnionego obszary, obiekty lub urządzenia. Tutaj należy pamiętać, że środki przymusu bezpośredniego mogą mieć postać oczywiście siły fizycznej, tutaj mówimy o technik obezwładniających, technik transportowych, obrony, ataku, obezwładnienia, kajdanek zakładanych na ręce lub zakładanych na nogi, także zespolonych, chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznych, miotaczy, substancji obezwładniających, przykładowo gaz, przymiotów przeznaczonych do obezwładnienia osób za pomocą energii elektrycznej, paralizatory, pojazdów służbowych, środków przeznaczonych do pokonywania zamknięć budowlanych i innych przeszkód, w tym materiałów wybuchowych, środków pirotechnicznych o właściwościach ogłuszających lub olśniewających, te słynne granaty hukowe czy te granaty błyskowe. Natomiast generalnie w przypadku użycia broni palnej to są bardzo rzadkie przypadki. Broni palnej właśnie żołnierze komponentów wojsk obcych mogą używać wyłącznie w ściśle określonych przypadkach. Jest to konieczność odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby, albo konieczność przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu. Tacy żołnierze właśnie wojsk obcych mogą używać broni palnej również po to, żeby zatrzymać pojazd, jeżeli właśnie jego działanie zagraża życiu lub zdrowiu uprawnionego bądź innej osoby, bądź właśnie stwarza zagrożenie dla ważnych obiektów, urządzeń bądź obszarów. Także wobec osoby uniemożliwiającej bądź utrudniającej ujęcie osoby albo ratowanie życia lub zdrowia uprawnionego innej osoby. Dodatkowo w przypadku naruszenia porządku lub bezpieczeństwa publicznego przez osobę pozbawioną wolności, zatrzymaną lub umieszczoną w strzeżonym ośrodku albo areszcie w celu właśnie wydalenia. Inne przypadki wykorzystania broni to zaalarmowanie lub wezwanie pomocy, neutralizacja przymiotów lub urządzeń mogących stwarzać niebezpieczeństwo wybuchu, powodujących jednocześnie bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia uprawnionego lub innej osoby. Także unieszkodliwienie zwierzęcia, którego zachowanie zagraża bezpośrednio życiu lub zdrowiu uprawnionego lub innej osoby. Dodatkowo oddanie strzału ostrzegawczego, zniszczenie lub unieruchomienie bezzałogowego statku powietrznego. Tutaj mówimy o dronach, w przypadkach określonych właśnie w prawie lotniczym. Więc cóż, w skrócie, jak tutaj widać, tej sensacji nie ma. Prezydent jak najbardziej mógł wydać taką zgodę na pobyt wojsk obcych. Tutaj jest mowa właśnie o żołnierzach z USA, z Wielkiej Brytanii oraz Kanady. Postanowienie to prezydent wydał na wniosek ministra obrony narodowej, skierowane właśnie po uzyskaniu prezesa Rady Ministrów, więc tutaj wszystkie formalne takie wyjątki są spełnione. No i cóż, proszę Państwa, tyle w tym temacie, a ja tymczasem pozdrawiam.